Żeby mówić o miłości, trzeba mówić o jej składnikach. Robert Sternberg zaproponował, że na miłość składają się trzy główne smaki, trzy główne kolory, trzy główne procesy, z którymi mamy do czynienia. Jest to namiętność, intymność i zaangażowanie. Proszę Państwa, namiętność to jest coś, co jest elementem takiego biologicznego reagowania, takiego automatycznego biologicznego reagowania na przedstawiciela płci przeciwnej, bądź też przedstawiciela kogoś, kogo traktujemy jako atrakcyjnego partnera seksualnego. Proszę Państwa, namiętność jest reakcją, która bardzo szybko się rodzi i rodzi się spontanicznie. A namiętność jest reakcją, która jest silnie biologicznie powiązana, ponieważ człowiek, który doświadcza namiętności, człowiek, który jest zakochany, nie myśli w taki racjonalny sposób. Na przykład skądinąd badania pokazują, że w stanie zakochania ludzie nie dostrzegają wad drugiej osoby. Dlaczego? Dlatego, że ta reakcja taka afektywna, ta emocjonalna dążenia do tej drugiej osoby jest dla nich bardzo istotna, jest taka dominująca w doświadczeniu i skutkująca tym, że no, poznanie nie działa tak, jak byłoby to normalnie oczekiwane. Proszę Państwa, stan zakochania, stan silnej namiętności jest stanem, który w naszym mózgu dalece odbiega od normalności, dalece odbiega od takiego stanu wyjściowego, a po prostu bardzo wiele rzeczy w naszym mózgu się, neuroprzekaźniki, ta równowaga neuroprzekaźników ulega bardzo silnemu zaburzeniu, stąd no, obserwujemy przedziwne tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na to z racjonalnego punktu widzenia, przedziwne zachowania. One mają głęboki sens biologiczny, ale jednak są wyjątkowe. Proszę Państwa, innym składnikiem miłości jest intymność. Intymność no, jest powiązana z bliskością. U człowieka ta bliskość opiera się nie tylko na bliskości fizycznej, cielesnej, ale opiera się również na bliskości umysłowej. Bliskość to znajomość, to nie tylko bliskość w sensie takim bezpośredniej bliskości cielesnej, ale to też znajomość, podzielanie posiadanie pewnego wspólnego obszaru umysłowego, wspólnych zainteresowań, spędzanie wspólnie czasu, no, wykonywanie podobnych zajęć, lubienie podobnych rzeczy itd., itd. Intymność to z jednej strony komponent miłości, który ma swój charakter silny, taki biologiczny, ale z drugiej strony ma silny komponent umysłowy, silny komponent, który bazuje na tym, że musimy być w stanie zrozumieć, kim jest druga osoba, że chcemy to zrozumieć, że chcemy ją poznać, że chcemy uwzględniać też jej perspektywę przy własnym myśleniu. Trzecim komponentem miłości jest zaangażowanie. Proszę Państwa, zaangażowanie to taki komponent, który jest komponentem powiązanym z naszą gotowością do poświęceń, z naszą gotowością do takiego zadeklarowania wszemi wobec, że jesteśmy powiązani z konkretną osobą, że tworzymy parę, ponosimy pewnego rodzaju wyrzeczenia, ale i też czerpiemy swego rodzaju korzyści z tego, że z tą drugą stroną jesteśmy, z tym naszym partnerem czy partnerką jesteśmy. Proszę Państwa, zaangażowanie jest takim składnikiem miłości, który jest składnikiem poznawczym, bo on się sprowadza w wielu kulturach właśnie do takiej deklaracji, że ja chcę przebywać z jakąś osobą, że tworzymy razem parę, że tworzymy związek. Ślub jest taką rodzajem publicznej deklaracji, prawda? I to jest ten komponent bardzo mocno poznawczy. Proszę Państwa, miłość, zdaniem Sternberga, ma trzy różne komponenty.
Mamy namiętność, mamy intymność, mamy zaangażowanie. W każdym z tych komponentów mamy różną rolę procesów emocjonalnych. Namiętność jest czysto emocjonalnym procesem. Namiętność się rodzi, ale namiętność też wygasa. Tak jak emocja, rodzi się i wygasa, pojawia się i znika. Intymność, w niej mamy i komponent emocjonalny, bo to jest rodzaj bliskości fizycznej, ale i też komponent poznawczy, bo to jest bliskość umysłowa, bliskość dusz, byśmy powiedzieli. A zaangażowanie to w gruncie rzeczy komponent poznawczy, który sprawia, że decydujemy się na określony tryb życia czy sposób życia, negocjujemy to życie i układamy je w taki sposób, żeby było ono korzystne, akceptowalne dla obu stron związku. Bogdan Wojciszka zaproponował taką teorię faz miłości. Ta teoria faz miłości jest bardzo ciekawa właśnie z punktu widzenia zrozumienia tego, jak wygląda relacja pomiędzy emocją i procesem poznawczym. Proszę Państwa, Wojciszka te fazy miłości powiązał z aktywnością czy intensywnością doświadczenia poszczególnych komponentów tej miłości. Miłość kompletna w modelu Wojciszka to miłość, w której jest namiętność, intymność i zaangażowanie. Jednak nie ma się co oszukiwać, miłość przebiega bardzo często na długim dystansie. To znaczy, miłość rodzi się w określonym momencie, a miłość się rozwija, i potem często miłość się zwija i czasem się kończy. W związku z czym to rozpisanie miłości na osi czasu w pełni pokazuje jej przemiany. Proszę Państwa, miłość zaczyna się od stanu zakochania. Zakochanie to jest intymność. Zakochanie to jest namiętność, przepraszam. Namiętność, która przyciąga nas do drugiego człowieka. Czujemy dreszcze na skórze wtedy, kiedy zbliżamy się do tej osoby. Czujemy dreszcze, kiedy ją dotykamy. Czujemy ogromną przyjemność z przebywania w okolicach tej osoby, z rozmowy z tą osobą. Czujemy czasem, że całe nasze ciało drży. Proszę Państwa, zakochanie jest reakcją bezpośrednio na tą osobę. Widzimy ją, traktujemy jako atrakcyjną, spostrzegamy jako atrakcyjną i reagujemy na tą osobę. Proszę Państwa, w momencie, w którym jest namiętność, jest ten stan zakochania, potem pojawia się też intymność, kiedy już tą osobę poznajemy, kiedy dowiadujemy się czegoś o niej. No i w stanie, w którym mamy już i namiętność, i intymność, mówimy o romantycznych początkach. Romantyczne początki to jest właśnie taki związek luźny, w którym namiętność jest bardzo silna, w którym pojawia się intymność, ona się cały czas rozwija, dowiadujemy się ciągle nowych rzeczy o sobie, no ale praktycznie nie ma jeszcze żadnego zaangażowania, czyli nie ma takiego oficjalnego powiedzenia, przynajmniej wobec, że tworzymy parę, że tworzymy związek i konsekwencji takich pewnych wysiłków, które trzeba podejmować właśnie wtedy, kiedy codzienne życie trzeba negocjować z tą drugą osobą. Kiedy ta intymność rośnie, w pewnym momencie mamy w ogóle szczyt namiętności, szczyt intymności, para postanawia być ze sobą, mamy miłość kompletną, pojawia się zaangażowanie, to zaangażowanie oczywiście też rośnie stopniowo, bo nie wszystko naraz się dzieje, najpierw decydujemy, że jesteśmy parą, potem to ogłaszamy, potem decydujemy się na ślub, potem chcemy na przykład mieć dzieci i tam kolejne rzeczy, a potem jeszcze decydujemy się na wspólny kredyt, który nas wiąże czasem silniej niż to, że obiecujemy sobie przed ołtarzem dozgonną miłość. Proszę Państwa, miłość kompletna to właśnie taka faza miłości, w której zarówno namiętność, jak i intymność, jak też zaangażowanie występuje na bardzo wysokim poziomie. Ale proszę Państwa, czas upływa. Namiętność jest takim ewolucyjnym tworem. Namiętność jest potrzebna do tego, żeby począć dziecko i żeby utrzymać zainteresowanie pary sobą
tak długo, jak długo to dziecko potrzebuje silnego wsparcia. Proszę Państwa, namiętność, która nie będzie w żaden sposób podsycana, trwa nie dłużej niż 3 no do 4 maksymalnie lat. A taka niepodsycana namiętność sama z siebie wygaśnie. A wygaśnie, bo się przyzwyczaimy do siebie, bo przestaniemy być dla siebie takimi osobami, o których wcześniej niczego nie wiedzieliśmy. Zaczynamy o sobie wszystko właściwie wiedzieć, a zaczynamy się spodziewać już tego, co ta druga osoba w związku zrobi i jak się zachowa, w związku z czym ta aura tajemniczości znika no i namiętność może wygasnąć. Wtedy, kiedy mamy zanik namiętności, pojawia się miłość przyjacielska. A namiętność wygasa, jest intymność. Mamy jeszcze ze sobą o czym rozmawiać, no i mamy cały czas to zaangażowanie. Niestety, intymność jest oparta na tej przyjemności takiej fizycznej, którą czerpiemy z tego, że z kimś obcujemy, że kogoś poznajemy, że kogoś znamy. Teraz, proszę Państwa, ta intymność również będzie wygasała. Emocja się rodzi i znika. Emocja się rodzi i znika, a namiętność się narodziła, trwa i znika. Intymność znika bardziej powoli, ponieważ ten komponent emocjonalny sprawia, że wygasa, ale jest ciągle komponent poznawczy. Na tym komponencie poznawczym bardzo długo można jechać. Ten komponent bardzo długo może prowadzić do tego, że ten związek, ta miłość przyjacielska trwa. W momencie, kiedy intymność zgaśnie i zostanie wyciszona, to pojawia się kolejna faza, czyli związek pusty, w którym jest już tylko zaangażowanie. Są dzieci, jest kredyt i wspólne mieszkanie i trzeba się no, w jakiś sposób tego poczekać, aż te dzieci wyfruną z gniazda, aż ten kredyt spłacimy i wreszcie będziemy mogli no, rozstać się z godnością i tak bardzo często się to kończy, że nagle pojawia się decyzja o rozwodzie i zaangażowanie zostaje rozwiązane, no i para się rozstaje. Oczywiście nie każdy, i to jest nasza obserwacja chyba wszystkich z Państwa, nie każdy związek musi w ten sposób przebiegać. A mamy przykłady związków, które trwają, małżeństw, które rozpadają się po 3-4 latach, które były pewnie oparte w dużej mierze na namiętności. Że dwie osoby na przykład nie miały ze sobą nic wspólnego, niespecjalnie wytworzyła się wśród nich intymność. No i jeżeli zgaśnie namiętność, no to nie ma właściwie niczego już nie trzyma, nic już ich nie trzyma, razem się rozstają. A pojawiają się kłótnie, no bo w końcu, jeżeli nic nas nie łączy, no to mamy odrębne potrzeby i te potrzeby bardzo trudno pogodzić. Proszę Państwa, mamy też sytuacje związków, które trwają bardzo długo, 40, 50, 60 lat aż do śmierci jednego albo obu partnerów. No i teraz, proszę Państwa, te związki też są przeróżne. Jedne są pełne czułości i miłości, tak naprawdę do końca swoich dni mąż i żona, czy oboje partnerowie są do siebie bardzo przyjaźnie nastawieni, pomagają, wspomagają, trzymają wręcz się razem i stanowią dla siebie podporę i źródło pozytywnych emocji. A mamy takie związki typowe polskie, małżeństwa, których to nienawiść tylko spaja, no i to, że nienawiść do drugiej osoby i to, że rozwód jest nie do pomyślenia, bo co by ludzie powiedzieli. Proszę Państwa, no i teraz pytanie, skąd się to bierze? Skąd się bierze to, że jedne małżeństwa, jedne związki trwają bardzo długo, a inne małżeństwa, inne związki się kończą właśnie w taki sposób rozwodem albo taką dozgodną niechęcią pomiędzy dwoma osobami. Proszę Państwa, clue tej zagadki leży właśnie w tym komponencie poznawczym. To miłość, która jest na początku reakcją stricte emocjonalną. Po prostu podoba nam się druga osoba, reagujemy na nią, fizycznie na nią. To jest pewien kapitał. Ten kapitał należy wykorzystać. Ten kapitał należy wykorzystać wtedy, kiedy budujemy intymność. Wtedy, kiedy budujemy swego rodzaju wiedzę, naszą wiedzę na temat tamtej osoby, na temat tej drugiej osoby. Ta wiedza w pewnym momencie stanie się kluczowa
I teraz, jeżeli ktoś na etapie zbierania tej wiedzy nie ceni tej drugiej osoby, nie docenia, nie widzi w niej pozytywów, to gdy zniknie namiętność, gdy zniknie ten komponent biologiczny, to co zostaje? Negatywne zdanie o tej drugiej osobie. Jeżeli ktoś buduje swoją miłość na tworzeniu wiedzy o tej osobie drugiej, na docenianiu jej ogromnych możliwości, zdolności, w ogóle docenianiu jej jako człowieka, to jak zniknie namiętność, to zostanie przynajmniej taka tkliwość, zostanie przynajmniej taki dobry, pozytywny stosunek do tej drugiej osoby. Proszę Państwa, oczywiście ta namiętność nie musi zniknąć na zawsze. Ona może się odrodzić i Wojciszka mówi, związek może się cofnąć do którejś z wcześniejszych faz. A związek może się rozwijać, a ta namiętność, czy ta intymność, czy nawet zaangażowanie może falować. Mogą być okresy, w których jest większe i mniejsze. Każdy związek ma swój indywidualny sposób trwania tego procesu, ale kluczowe jest, żebyście Państwo dostrzegli, że procesy emocjonalne i procesy uczuciowe są tutaj obecne i zarówno jeżeli chodzi o początkowe fazy, gdzie dominują emocje, jak też o końcowe fazy miłości, czy te późne fazy miłości, w których dominują uczucia, czyli poznawcze reakcje, poznawcze interpretacje drugiej osoby.